Zlatan Ibrahimowicz, niekwestionowana legenda futbolu. W trakcie trwającej ponad 20 lat kariery swój ślad pozostawił w wielu ligach, m.in. w Premier League. Niestety nie do końca udało mu się podbić Anglię. Zabrakło najważniejszego trofeum. Kilka lat później z AC Milanem zdobył swoje ostatnie trofeum w karierze. Następnie zawiesił buty na kołku. Co jednak, gdyby jego kariera miała się kończyć odrobinę inaczej? Zlatan był piłkarzem głodnym, chciał wygrywać wszystko. Często mu się to udawało. Jest jeden klub w Anglii, który jest głodny sukcesu tak samo jak Ibra. Nigdy nie wygrali Ligi Mistrzów, a ich ostatni triumf w Premier League miał miejsce w roku 1961. Mnie wtedy nie było na świecie, zakładam, że was też nie. Zlatan powraca. Trochę młodszy, ale powraca. Uznajmy, że to dzięki współczesnej medycynie. Panie i panowie, przedstawiam wam nowego napastnika Tottenhamu, następcę Harry'ego Kane'a. Jest to Zlatan Ibrahimowicz. Zlatan był ostatnim transferem Postecoglou. Drużyna składa się z piłkarzy doświadczonych, jak i młodych, obiecujących. Fani liczą na to, że duet Son oraz Ibrahimowicz zapisze się na kartach historii Premier League, bo co jak co, po Szwedzie oczekuje się rzeczy najwspanialszych. Widzimy przecież, że potrafi wiele. Przed pierwszym meczem sezonu z Brentford Ange powiedział na konferencji, że nie może się doczekać, by zobaczyć Ibrę w akcji. Napastnik świetnie wyglądał na obozie przedsezonowym i cały sztab liczy na to, że od razu dogada się ze swoimi nowymi partnerami na boisku. Atmosfera w zespole jest dobra i cel jest tylko jeden: rozpocząć sezon od zdobycia 3 punktów. Na szczęście ten pierwszy mecz sezonu nie był jakimś dalekim wyjazdem, bo w końcu Brentford to dzielnica Londynu. Metrem z Tottenhamu jedzie się tam około godziny, ale z tego co mi wiadomo, drużyna postawiła na inny środek transportu. Potencjalne przesiadki średnio im się podobały. Drużyna wyszła z napadem Son i Kulusewski, w pomocy Maddison, Sarr, Bissouma. W obronie Udogi, Van de Ven, Romero, Porra, w bramce Vicario, który musi wejść w duże buty, ponieważ Llorisa w klubie już nie ma. To właśnie Vicario jest nowym numerem 1 i sztab na niego bardzo liczy. W 12 minucie spotkania Son był w polu karnym i już szukał dośrodkowania, liczył na to, że będzie tam Ibra. Niestety go tam nie było. Zlatan jednak świetnie kontrolował piłkę, spróbował uderzenia zza pola karnego i Flecken tak naprawdę w tym momencie rozpoczął swoje show, ponieważ chłop chyba chciał, żeby to było jego najważniejsze spotkanie w życiu i tak było, ponieważ w 18 minucie Ibra próbował w swoim charakterystycznym stylu uderzyć z przewrotki, ale Flecken to też obronił. Tutaj jednak doszło do kryminału w defensywie i w 31 minucie to gospodarze objęli prowadzenie, co Ange'owi się po prostu nie spodobało. To był, tak jak powiedziałem, to było coś obrzydliwego w tej obronie i z łatwością napastnicy Brentford przeszli przez defensywę. Tu Ibra ponownie oddał strzał zza pola karnego, ale nie mógł i tutaj kolejne uderzenie. I Flecken dokonał 4. niesamowitej parady. Znów Ibra zza pola karnego, ale tym razem nawet nie trafił w bramkę, co przerodziło się w ogromną frustrację Szweda, bo takie bramki to on zdobywał jak na zawołanie. Teraz ewidentnie coś mu nie grało na tym stadionie w Brentford. Może za mokra murawa, nie wiadomo, chyba nie, bo słońce świeciło i w ostatniej minucie pierwszej połowy Maddison zmarnował 100% sytuację. Niestety realizatorzy zwrócili też uwagę na brak formy Heung-min Sona, który tak po prostu był duchem na boisku. W przerwie padło kilka gorzkich słów i Son od razu próbował się obudzić. Widać, że treningi ze Zlatanem Ibrahimowiczem mają sens, ponieważ to właśnie Koreańczyk próbował wykończyć z przewrotki, ale ponownie strzał nie wpadł do siatki. Doszło do kontrataku w 63 minucie. Zlatan dokonał przekładanki, tym samym ominął obrońcę i Zlatan był na drodze do zdobycia swojej pierwszej bramki w tym sezonie Premier League i on to zrobił. Wykończenie z lewej nogi. Tym razem Flecken już nie miał nic do powiedzenia. Radość Szweda, ponieważ tak to sobie wyobrażał, by właśnie w pierwszym meczu w nowej drużynie od razu trafić do siatki i on to zrobił. Tym samym rezultat tego meczu wynosił 1-1. I Flecken nie był zadowolony, jednak Wisa atakował podcinka do Mbeumo i Vicario uratował drużynę przed stratą drugiego gola. Doszło do dośrodkowania, niebezpieczna sytuacja i to Ben Mee, który popełnił błąd przy bramce Ibrahimowicza, dał siebie wyprzedzić. To właśnie kapitan Brentford zdobył bramkę na 2-1. Nie najlepiej wyglądała ta defensywa Tottenhamu. Widać, że chyba zawodnicy się jeszcze ze sobą dogadują. Nie wiem, może słońce za bardzo świeciło, bo kilka minut później Brentford strzeliło na 3-1 i to była ostatnia akcja w tym meczu tak naprawdę. To był ostatni gol i Tottenham przegrywa. Kibice na Twitterze byli rozczarowani. Nie tak sobie wyobrażali debiut Zlatana Ibrahimowicza, tę nową erę z nowym menedżerem. I niestety brak punktów w pierwszym meczu.
Postecoglou w wywiadzie pomeczowym nie ukrywał rozczarowania, apelował jednak do kibiców, że nie ma o co się martwić. Należy wierzyć w proces, bo jak mawia przysłowie, zawiercie nie zostało zbudowane w jeden dzień. Rozczarowania nie ukrywał również Zlatan, który na swojego Instagrama wrzucił post z przeprosinami oraz cytatem motywacyjnym. Mimo porażki kibice Spurs doceniają zaangażowanie graczy i są dobrej myśli. Media doceniły występ Zlatana, ale by wygrywać potrzeba pracy całego zespołu. W drugiej kolejce Tottenham musi się zmierzyć z Manchesterem United. To nigdy nie jest łatwy rywal. Ange po treningach uznał, że Højbjerg oraz Bentancur są już gotowi na powrót do pierwszej drużyny. Formacja jak i styl pozostaje bez zmian. Szybkie podania, wysoka obrona. Atak. A taka pogoda była w Londynie. Słoneczko, idealna temperatura do tego, by się dobrze bawić na trybunach. Kibice liczyli tylko na jedno, czyli pierwsze 3 punkty w tym sezonie. W poprzedniej kampanii, gdy Czerwone Diabły przyjechały do Londynu, mecz zakończył się wynikiem 2-2, a gole dla Spurs zdobyli Pedro Porro oraz Son. Czy tym razem uda się zgarnąć komplet punktów? Czas na pierwszy gwizdek. W 10 minucie Spurs zaczęli wyprowadzać swój pierwszy porządny atak. Bentancur popisał się świetnym podaniem do Kulewskiego, który znalazł wbiegającego Ibrahimowicza. Ten wszedł w dribbling, udało mu się odepchnąć Bruno Fernandesza i tym samym Zlatan po raz drugi w tym sezonie trafił do siatki. Już w 12 minucie Tottenham objął prowadzenie w tym arcyważnym spotkaniu, no bo jednak po porażce trzeba się pozbierać, trzeba wstać i zdobyć te pierwsze 3 punkty. Zlatan świetnie to rozegrał. Maddison znalazł się w cudownej sytuacji, on jednak podał. To samo zrobił Zlatan, znalazł Sona i w 26 minucie było 2-0 dla Tottenhamu. O właśnie takie akcje chodziło Postecoglou. Te szybkie podania, kompletnie rozbrajające obronę przeciwnika. No i kibice byli po prostu w euforii. Tak sobie wyobrażali ten pierwszy mecz na ich stadionie. Po tym golu Ten Hag podjął dosyć ciekawą decyzję, mianowicie boisko opuścił młody piłkarz Amad Diallo. Oczywiście ma on ogromny potencjał, jednak Ten Hag doszedł do wniosku, że Rashford potrzebny jest tu i teraz. Okazało się, że to była dobra decyzja, bo w ostatnich sekundach pierwszej połowy to Rashford rozpoczął tę akcję i Vicario popełnił ogromny błąd. Niestety 2-1. Druga połowa to Garnacho wchodzi w pole karne i Pedro Porro, no nie wiadomo, czy on się poślizgnął, czy to był faul, ale sędzia mógł podjąć tylko jedną decyzję. No fani w internecie byli wściekli, bo mieli prowadzenie, grali bardzo pewnie, no ale niestety sędzia wskazuje na 1,11 m, Pedro Porro otrzymuje żółtą kartkę, no to było bezczelne wejście i do rzutu karnego podszedł kapitan Bruno Fernandes, zamienił go na bramkę, no i niestety z wymarzonego startu rozpoczął się koszmar, bo było 2-2, a Bruno zagrzewał po prostu i kilku kibiców na stadionie, no i co najważniejsze drużynę. Nie wiadomo, co w tej sytuacji zrobił Richarlison, bo zostawił Maddisona w sytuacji 1-1, a my, jak wiemy, on nie potrafi kończyć czegoś takiego i niestety nie pojawiła się trójka na tablicy wyników. Zlatan spróbował uderzyć przewrotką, ale też to nawet nie przestraszył Onany tym uderzeniem, bo nie leciało to w światło bramki. W 88 minucie Antony pojawił się na skrzydle, nawet tutaj nie dryblował. No i niestety o Vicario będzie się mówić dużo po tym spotkaniu. Fakty są takie, że to było do obrony, jednak fakt też jest taki, że Marcus Rashford dał zwycięstwo swojej drużynie w tym bardzo ważnym meczu. Po tym spotkaniu Ange Postecoglou nie miał ochoty rozmawiać z mediami. Media jednak nie lubią, gdy są ignorowane, w związku z czym w gazetach nagłówki były po prostu brutalne. No, została przeanalizowana zarówno gra całej drużyny, jak i Vicario, który na razie nie wygląda na pewny punkt w bramce Tottenhamu. No, po tym meczu drużyna na treningach koncentrowała się na wykańczaniu akcji, no bo jednak gdy Maddison dochodzi do takich sytuacji, a ich nie kończy, to wiadomo, że trzeba po prostu nad tym trenować i Postecoglou wraz ze swoim sztabem wierzył w to, że te treningi, że ta koncentracja na trudnych sytuacjach przyniesie efekty w kolejnym spotkaniu. W trzeciej kolejce Premier League Tottenham musiał wybrać się do Bournemouth, by podjąć drużynę właśnie z tego miasta. Tak zwane wisienki były gotowe do ataku, tak samo jak Zlatan Ibrahimowicz, który jest głodny. Tak jak mówiliśmy wcześniej, jest głodny, on jest gotowy, by atakować i zaatakował on w 24 minucie, gdzie zdobył wreszcie bramkę w swoim charakterystycznym stylu, co docenili nawet kibice gospodarzy. Bournemouth jednak nie marnowało czasu, kilkanaście minut później to oni atakowali, no i Mickey van de Ven jeszcze musi się chyba przyzwyczaić do gry w Premier League, bo to nie była dobra obrona. W polu karnym znalazł się Philip Billing i no znów będzie chyba dużo rozmów o Vicario. On nie może czegoś takiego puszczać. Tak się broni. Pokazał to bramkarz Bournemouth, który wyjął ten strzał z Zlatana Ibrahimowicza. Końcówka meczu i Sinisterra dokonuje niesamowitego zwodu i ponownie Vicario. No kibice, którzy przyjechali specjalnie z Londynu na ten stadion, po prostu nie wierzyli w to,
Jak można być tak beznadziejnym? 2 ostatnie mecze? Oczywiście, obrona mogła się spisywać lepiej, ale te porażki to wina Vicario. Terminarz był pechowy. Beniaminek, Burnley. Drużyna Kompanego chciała się pokazać z jak najlepszej strony, jednak to koguty trafiły jako pierwsze do siatki. Maddison się wreszcie przełamał. Legenda City musiała jednak w przerwie mocno zmotywować swoich piłkarzy, bo w 57 minucie Zeki Amdouni wyrównał, tym samym zapewniając Burnley 1 punkt. Plus jest taki, że inne wielkie drużyny też punkty straciły. City zremisowało z Fulham, a Bournemouth poległo na wyjeździe. Zlatan po raz kolejny pokazał swoją duszę lidera. Na Instagramie zaapelował, by kibice nie przestawali wierzyć. Problem polega na tym, że cierpliwość fanów zaczynała się powoli kończyć. Nawet najlepsi eksperci nie spodziewali się, że po 4 pierwszych kolejkach Tottenham będzie w strefie spadkowej. Po tej kolejce ogłoszono nominację do gracza miesiąca ligi. Nikogo nie zaskoczyło to, że nie znalazł się tam ktokolwiek z Tottenhamu. Największymi faworytami według mediów oraz graczy FIFA są Haaland oraz Nicholas Jackson. Mecz 5. kolejki miał miejsce w Londynie, a rywalem był kolejny Beniaminek. Tym razem padło na Sheffield. Andrew ciągle szukał swojej złotej wyjściowej 11. Lo Celso chwilowo ze względu na drobny uraz grał zamiast Bentancura. Urugwajczyk jednak wraca do pierwszego składu. Odpocznie jednak Kulusewski, który nie wnosił zbyt wiele do gry w ostatnich meczach, a na skrzydle zagra 24-letni Manor Salomon, który zachwycił greckiego menedżera na treningach. Panie i panowie, po raz kolejny przenosimy się na Tottenham Stadium. Postecoglou bacznie obserwował drużynę, która po prostu musiała dzisiaj wygrać. Swoją drogą, piękny widok. Koguty już w 8 minucie miały dogodną sytuację, którą na ich szczęście udało się wykorzystać. Kapitalnie spisał się tutaj Solomon, bo bez niego Son chwilę później nie znalazłby drogi do siatki. 10 minut później Maddison spenetrował jednym podaniem obronę Sheffield, a Bentancur bez zawahania uderzył i trafił na 2-0. Kibice nie kryli ekscytacji i wreszcie mogli celebrować, nie tylko przez kilkanaście minut, ale i przez całą noc. Beniaminek poległ w Londynie, a Son skończył to spotkanie z dubletem. Menedżer apelował jednak o spokój, cierpliwość, był jednak zadowolony ze swoich piłkarzy. Jako że w kolejnym meczu mierzą się z Arsenalem, cieszyła ta skuteczność. Po tym pojedynku Tottenham awansował na miejsce 13, jednak to jeszcze nie jest powód, by otwierać szampana. Otworzy go jednak Nicholas Jackson, który został zawodnikiem miesiąca. Nikogo to nie zaskoczyło, bo strzela jak na zawołanie. Mimo że sezon się dopiero rozpoczął, zarząd rozglądał się już za potencjalnymi wzmocnieniami, bo niestety na razie na juniorów liczyć nie mogą. Postecoglou doszedł do wniosku, że zwycięskiej drużyny nie ma co zmieniać i to takim ustawieniem koguty mają wyjść na kanonierów. Panie i panowie, już zaraz na Emirates Stadium rozpoczniemy derby północnego Londynu. Oba zespoły zaczęły ten sezon bardzo przeciętnie. Arsenal znajduje się na miejscu 10 i ma 7 punktów, Tottenham zaś plasuje się 3 pozycje niżej i ma 4 punkty. Gdy te dwa zespoły mierzyły się ze sobą w poprzednim sezonie, na stadionie Emirates doszło do remisu 2-2. Jak będzie dzisiaj? Eksperci uważają, że patrząc na formę może być podobnie. Zacznijmy to spotkanie. Ange wiedział, że ten wyjazd nie będzie łatwy, nastawił jednak zespół na ofensywę. Przed Jakubem Kiwiorem stało trudne zadanie, jednak na początku nie miał problemów z chronieniem bramki przed potężnym Szwedem. To samo można powiedzieć o Van de Venie. Saka nie był w stanie się przez niego przedrzeć. Rodrigo Bentancur wykorzystywał przestrzeń z prawej strony, dośrodkowaniem chciał znaleźć napastnika, jednak jest to aspekt, nad którym musi jeszcze popracować. Jesus wdarł się w pole karne, ale ponownie Holender powstrzymał kanoniera przed skutecznym atakiem. Wielu kibiców po starcie sezonu wątpiło w Vicario, jednak to było jego spotkanie. Po pierwszych 45 minutach 0-0. Przerwa się skończyła, na boisku nie zagościło żadne nowe nazwisko. Jesus wyglądał dzisiaj wyśmienicie, podał do lepiej ustawionego Partey'a, jednak Vicario znów to zrobił. Włoch wreszcie zaczął grać na miarę oczekiwań. Niestety Cristianowi Romero coś się zepsuło w głowie i bezpardonowo wjechał w Brazylijczyka, przez to dostał żółtą kartkę. Odegaard zagrał sprytną piłkę w pole karne, Martinelli miał setkę, jednak Vicario znów to zrobił. Ta interwencja była warta tyle samo, ile zdobyta bramka. Realizatorzy nie mogli przestać się nad nią zachwycać. Kilka chwil później on znów to robi. Trzeba jednak powiedzieć, że Arsenal wyglądał znacznie lepiej od Tottenhamu, ale Ibra wreszcie miał swoją szansę. Gabriel nie był w stanie go dogonić, Szwed wjechał w pole karne, uderzył, ale niestety Ramsdale też miał swój dzień. Trzeba to powiedzieć, to był mecz bramkarzy. Thomas Partey mógł dać prowadzenie kanonierem, Romero miał jednak inny plan. Kolejna świetna interwencja defensora Spurs. W jednej z ostatnich akcji to Son wbiegł w pole karne, ale niestety pośpieszył się. I to była ostatnia akcja tego meczu, co oznacza, że derby północnego Londynu kończą się bezbramkowym remisem. Postecoglou w wywiadzie pomeczowym za bardzo się nie rozwodził. Powiedział, że widział dużo pozytywnych aspektów w grze drużyny i wiedział, że sukcesy są już bliżej niż dalej.
Tottenham mógł wreszcie odsapnąć, bo drużynę czekał mecz w Carabao Cup z jedną z najgorszych drużyn League One. Był to dobry moment na sprawdzenie nowych założeń taktycznych, jak i innych zawodników. Nie wszyscy dostali jednak wolne. Swoją szansę otrzymał Richarlison, który od czasu przejścia Ibry pełni rolę po prostu solidnego zmiennika. Deszczowe warunki nie przeszkadzały gospodarzom, bo już w 3. minucie Kulusewski trafił na 1-0. Menedżer był z tego bardzo zadowolony, bo widział wreszcie ogień w oczach Szweda. Skrzydłowy ewidentnie musiał poczuć oddech Solomona na swoich plecach. Tottenham wygrał 3-1. Niestety nie udało się zachować czystego konta, ale jest awans. To najważniejsze. Czas jednak na powrót do ciężkiej rzeczywistości Premier League, bo już w kolejnej kolejce rywalem drużyny z Londynu będzie... Zostawiajcie łapki w górę i subskrypcje. Do zobaczenia.